Cześć, siemano. Tematem dzisiejszego filmu będzie Morshabal, a konkretnie to, co o nim wiemy i to, co jesteśmy w stanie o nim powiedzieć. Natomiast informacje, które przedstawię wam w tym filmie, to nie są jakieś potwierdzone informacje przez Chipsoft i tak dalej. Wszystko, o czym tutaj będę wspominał, to będą głównie informacje, które byłem w stanie wywnioskować na podstawie streamów Wailora oraz nagrań z jego streamów. Zapytałem go też, czy mogę wykorzystać jego nagrania w swoim filmie i nie miał z tym problemu, także zobaczycie tutaj też urywki z jego streama, na którym bili tego bossa. Natomiast czym i czy tudzież kim jest Morshabal? Jest to najnowszy world boss dodany w TB, który przynajmniej w teorii ma się respić tak jak Ferumbar, Morshabal, Morgarot i inne tego typu bossy, czyli mniej więcej raz na pół roku. Z tego co Chipsoft zapowiadał, ma to być najpotężniejszy boss, jaki kiedykolwiek został przez nich wydany. No i co więcej, z odgłosów, które ten boss wydaje podczas walki z nim, możemy wywnioskować, że jest to starszy brat Orshabala, ponieważ jednym z odgłosów jest Revenge for my little brother. Nie jest powiedziane, o kogo chodzi, no ale sama nazwa bossa tutaj dość wiele podpowiada. Skoro mamy Orshabala, który jest słaby, no to Morshabal to prawdopodobnie jego starszy brat. To taka ciekawostka względem powiedzmy historii. Oprócz tego odgłosu odgraża się on też, że wszyscy będą cierpieć, czyli you all will suffer. No i trzecim odgłosem, który udało mi się wychwycić, to you are starting to annoy me. No to są takie trzy, które pojawiały się cyklicznie podczas walki z Morshabalem, więc te wychwyciłem. Co do samego bossa, no to pojawiał się, on będzie na terenie, w którym respił się Orshabal. Znaczy, nie do końca, bo w praktyce to w miejscu respu Orshabala będzie pojawiał się teleport prowadzący do siedliska Morshabala. Natomiast samo siedlisko to nie za duża wyspa ulokowana gdzieś w podziemiach. Załóżmy, że jest to coś w stylu takiego małego piekiełka. W samym pokoju znajduje się bardzo dużo filarów, które nazywają się Symbol of Pain. I z tymi filarami też jest tutaj pewna mechanika związana, ponieważ trzeba na nie uważać. To, co ja wychwyciłem na temat tych filarów, czyli Symbol of Pain, to po pierwsze nie da się ich zniszczyć czy zabić, mimo że da się je atakować i wyświetlają się na battle liście jak normalne potwory. Po drugie, odbijają każdy damage, który będziemy chcieli im zadać, natomiast z tego co kojarzę, to chyba odbijają go w postaci obrażeń ze śmierci. Oprócz tego, co udało mi się zauważyć, to filary zadają nam obrażenia w momencie, kiedy znajdujemy się w pokoju z bossem, natomiast dalej niż 7 kratek od bossa. Czyli generalnie w obrębie bossa, jeśli jesteśmy w obrębie 7 kratek od bossa, no to tych obrażeń nie otrzymujemy. Natomiast jeśli znajdujemy się powyżej 7 kratek od bossa, no to otrzymujemy obrażenia. Są to obrażenia od śmierci. Obrażenia chyba dostajemy co kilka sekund. Działa to chyba podobnie jak Taint na Soulwarze, że po prostu co kilka sekund dostajemy hita ze śmierci za procent naszego maksymalnego HP. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak obserwowałem jedną osobę, która otrzymywała te obrażenia, to za każdym razem była to ta sama wartość. Konkretnie to był jakiś Knight, który dostało po 950 ze śmierci. Cyklicznie co chyba 2 albo 3 sekundy, tak mniej więcej. Oczywiście mogę się tutaj mylić, nie siedziałem też ze stoperem, natomiast tak to wygląda. Czyli działają na te obrażenia stone skiny. Możemy sobie je zredukować, zakładając stone skina i jest spoko. Co do samego bossa. Cóż, podczas walki z bossem możemy spotkać kilka mechanik.
Jedną z nich wydaje mi się, że tutaj twórcy zainspirowali się Squid Game'em i grą w czerwone i zielone. Chyba za dużo seriali oglądają, ponieważ przy bossie pojawiają się dwa timery, staki timery. Oczywiście odliczają one, pierwszy z nich jest zielony, odlicza on od 25 sekund w dół. I to jest czas, w którym możemy normalnie atakować bossa, zadawać mu obrażenia i tak dalej. Kiedy ten czas się skończy, pojawia się czerwony timer, który odlicza od 5 sekund w dół. No i w tym momencie bossa atakować nie możemy. Z tymi stakami, tak przynajmniej wywnioskowałem, związane są dwie mechaniki. Jedna jest taka, że jeśli będziemy atakować bossa, to podczas czerwonego timera, no to zmieni on swoją formę. O formach sobie opowiemy zaraz. Natomiast druga jest taka, że jeśli będziemy go atakować podczas czerwonego timera, to uleczy się on do full HP. Oczywiście z tego co przyuważyłem, nie przy dowolnym ataku, ale chyba po prostu jak przekroczymy jakiś tam poziom zadanych obrażeń podczas czerwonego timera, to jest jeden z faktorów, kiedy ten boss może się wyleczyć. Co do mechanik, które jeszcze tutaj spotykamy, to boss nakłada również staki na Knighta, konkretnie na Knighta, na osobę, na której ma obecnie target, czyli zazwyczaj będzie to Knight. Knight, którego fokusuje, dostaje staki, maksymalnie może mieć on 20 staków. Co się z tymi stakami wiąże? Trudno powiedzieć. Moja teoria jest taka, że w momencie, kiedy boss użyje swojego ataku Life Draina na Knightie, który ma 20 staków, to prawdopodobnie wyleczy się przy zmianie formy do fulla. Jeszcze z mechanik, które występują w tym pokoju, została dodana już po pokonaniu bossa przez Gentebre. Chipsoft ogłosił, że zmienił system dzielenia lota oraz udziału w walce z tym bossem, no bo wcześniej ludzie mogli sobie nabijać przez cały dzień obrażenia i udział w walce z bossem. W tej chwili działa to tak, że jeśli przez 40 sekund boss nie będzie dostawał obrażeń, no to wszyscy zostaną wykikowani z pokoju z bossem, a udział w walce poszczególnych osób zostanie zresetowany. Co więcej, w teleport prowadzący do bossa możemy wejść po jego opuszczeniu, możemy wejść po 3 minutach, czyli możemy wchodzić w teleport co 3 minuty. Jeśli wyjdziemy z teleportu, musimy odczekać 3 minuty. Dobrze. I tak naprawdę z takich mechanik czystych to jest chyba taka podstawa. Boss oprócz tego ma 3 formy. Morshabala, Enraged Morshabala, czyli rozwścieczonego oraz Furious Morshabala, czyli już wściekłego. Jeśli chodzi o zmianę form, no to jest ona zawsze po kolei, czyli Morshabal, Enraged Morshabal i Furious Morshabal. Natomiast nie jest powiedziane, że boss musi się zmienić. Zmiana formy bossa następuje po zakończeniu odliczania czerwonego timera. Natomiast to, czy boss zmieni formę i ewentualnie na jaką, zależy od tego, co wydarzy się w trakcie trwania czerwonego timera. Tutaj szczerze do końca nie jestem przekonany, co jest faktorem, że zmieni swoją formę na bardziej wściekłą. Na pewno jeden z faktorów będzie taki, że jeśli będziemy go atakować w trakcie czerwonego timera, no to zmieni formę na bardziej wściekłą. To jest raczej tutaj dość obvious. Natomiast wydaje mi się, że boss reaguje również na graczy poruszających się w jakimś tam obszarze. Nie jestem pewien, czy w tym obszarze powyżej 7 SQM-ów, gdzie symbole of pain zadają nam obrażenia, czy wewnątrz 7 SQM-ów. No, natomiast odniosłem takie wrażenie, że ma to znaczenie, czy gracze po prostu poruszają się na ekranie na tej wyspie z bossem w trakcie walki, w trakcie czerwonego
timera. Mogę się mylić, natomiast takie jest moje przypuszczenie. Natomiast czym same formy się różnią? Morshabal jako zwykły Morshabal no jest w miarę podatny na ataki, odbija jakąś tam część obrażeń i tak naprawdę nawet jakoś mega specjalnie często nie zadaje tych obrażeń. Tak jest takim dość przeciętnym w tej formie bossem. Natomiast kiedy zamieni się już w Enraged Morshabala, no to ma znacznie więcej odporności na obrażenia, odbija znacznie więcej obrażeń. No i w tej formie jest szansa, że właśnie jeśli coś pójdzie nie tak, czyli prawdopodobnie albo jeśli będziemy go bić na czerwonym timerze, albo będziemy gdzieś tam biegać na czerwonym timerze mu po ekranie, no to zamieni się nie zamieni, tylko wyleczy się do fulla HP. No a tego HP trochę ma, no bo tak prawdopodobnie jest to 1 000 000 punktów zdrowia, ponieważ tutaj na tym streamie urywkach z tego streama możemy zobaczyć, że wyleczył się za 950 000, 940 000 HP. Natomiast jeszcze tego limitu HP trochę tam do fulla brakowało. Kolejna forma, ta najbardziej wściekła, to Furious Morshabal i w tej formie ma on masę odporności na obrażenia. Tak naprawdę jak tak się przyglądałem, no to dostawał hity po jakieś 20-40 ze zdeków, czyli tak naprawdę praktycznie nic. Natomiast odbijał dosłownie ogrom obrażeń. Ponieważ jak z tego co widziałem, no to zadając hita za 40 ludzie obrywali po jakieś 2,5-3 tysiące, więc Damage Reflection ma kosmiczny. No i w tej formie również, jeśli coś zmaścimy, no to może się wyleczyć do fulla. I w tym miejscu musiałem dograć jeszcze dodatkowy komentarz, bo już w trakcie montażu założyłem, że w momencie, kiedy podczas jednej z prób Veilor padł, to nie miał założonego Stone Skin amuletu, natomiast obrażenia, które go zabiły, to nie były obrażenia zadane przez bossa, natomiast były to obrażenia odbite przez bossa. Ponieważ jak przejrzałem to w dużym zbliżeniu i w zwolnionym tempie, to zauważyłem, że w momencie, kiedy uderzył z bolta za 957 obrażeń, to odbiło mu ponad 9000 damage'u, bo i tyle many nagle stracił. Natomiast drugi bolt, w momencie, kiedy nie miał już many, bo dostał obrażenia od bossa, po prostu go już zabił, bo 6000 HP to było za mało, aby stankować jakieś 9000 obrażeń, które boss odbił mu przy drugim hicie. Także prawdopodobnie w formie Furious Morshabala boss odbija 10 razy więcej obrażeń niż zadaliśmy, natomiast nie jest wtedy odporny na obrażenia fizyczne, jednak jest odporny na obrażenia od śmierci. Jeśli chodzi o odbijanie obrażeń, istotną kwestią jest to, że odbija obrażenia tego typu, które dostanie. Nie jest to true damage, aczkolwiek wydaje mi się, że w formie Furious Morshabala obrażenia, które odbije, mogą być już true damage'em, ponieważ jako Enraged odbijał obrażenia, które odbijał, mogły być blokowane przez Stone Skiny, natomiast jako Furious Morshabal to Veilor dostał chyba za 5000 odbicie obrażeń, czyli naprawdę kosmos. Przy jednym hicie, gdzie uderzył go za jakieś 40, także albo po prostu te obrażenia, które odbija w tej formie, to jest true damage, albo są tak bardzo multiplikowane, że nawet Stone Skin specjalnie tutaj nie pomaga, więc pewnie jak ktoś bez Stone Skina go uderzy, no to dostanie okrutne manto. Aczkolwiek to chyba mogłoby być przesadzone, więc zakładam, że chodzi tu po prostu, że może to działać tak jak Perry, czyli że bez względu na to jaki żywioł obrażeń przyjmie, to odbija zawsze true damage.
No i tak naprawdę, jeśli to o formy chodzi, to jest wszystko. Jeśli wszystko będziemy robić dobrze w trakcie walki, no to boss nie powinien zmieniać formy dalej niż na Enrich Morshabala, a tak naprawdę może zostawać cały czas zwykłym Morshabalem i tutaj problemu tak naprawdę nie powinno być jakiegoś kosmicznego. Jeśli chodzi o ataki, które boss zadaje, wykorzystuje, to na pewno jest to ogniste UE o dość sporym obszarze. Jakieś 5 SQM-ów od bossa zasięgu, czyli tak naprawdę w miarę bezpiecznie jesteśmy między 7 a 6 SQM-em, gdzie nie bije na spokój, a jednocześnie nie otrzymujemy tego UEK-a. Oprócz tego no i oczywiście ten UEK zadaje obrażenia z ognia. Z tego co zaobserwowałem, tak około 2,5 tysiąca z tego UEK-a uderzał średnio. Oprócz tego ma on też takiego Energy Balla, który ma obszar mniej więcej GFBK. Szczerze nie jestem pewien z czego zadaje to obrażenia, natomiast jest to mniej więcej 1,5 tysiąca obrażeń średnio, tak jak z tego co przyuważyłem. Oprócz tego boss bije single target SDK, no ten atak po prostu wygląda jak runa SD wystrzeliwana przez magów i z tego SDK single uderza mniej więcej 3,5 tysiąca, 4 tysiące, 3 tysiące, tak średnio powiedzmy 3,5k z tego uderzał, z tego co widziałem. No natomiast też pytanie, czy to było 3,5k w momencie, kiedy Knight miał nałożonego Stone Skina, no bo tego nie jestem w stanie zweryfikować, czy to było 3,5k bez Stone Skina, no ale zakładam, że Knight raczej stał cały czas tam na Stone Skinach, więc jeśli to było 3,5k na Stone Skinie, no to znaczy, że potrafi z tego przygrzmocić potężnie. Oprócz tego Morsz ma sporego Beama, który zadaje prawdopodobnie obrażenia fizyczne, no i tutaj też maksymalne wartości, jakie zaobserwowałem, to było około 5,5 tysiąca. No natomiast też pytanie, czy ten maksymalny to nie był akurat w momencie, jak się skończył Stone Skin, więc to tak naprawdę tego nie jestem w stanie zweryfikować. Tak jak mówię, wszystkie tutaj liczby to są na podstawie tego, co udało mi się wypatrzeć na nagraniach ze streamu Veilora, na którym walczyli z Morszem. Natomiast tak jak mówię, tam nie widziałem, co ma założone Knight na siebie. No oprócz tego oczywiście boss bije z melee, czyli z łapy. Za około 3000 takie hity udało mi się zaobserwować. Ma również Beama z Live Draina i to jest beam, który wydaje mi się, że jeśli z tego Beama uderzy Knighta, który ma 20 staków, to może się wyleczyć do fulla. Aczkolwiek nie jestem tego pewien. Boss ma również takiego mini UEK-a mniej więcej zasięgu Massana ze śmierci, z którego również widziałem hity po 1,5 tysiąca, tylko że tak jak mówię, jeśli to jest 1,5 tysiąca na Stone Skinie, no to zmienia to zmienia to bardzo postać rzeczy. Oczywiście boss również leczy się, natomiast to leczenie nie jest jakieś kosmiczne stosunkowo, jeśli chodzi o to, ile ma HP, jak bije i tak dalej, no to takie leczenie własne to około 4-5 tysięcy, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. No natomiast co zaobserwowałem jeszcze, to że im mniej ma HP, tym ma więcej odporności na ataki, ponieważ do czerwonego HP zbijali tego bossa naprawdę mega szybko, natomiast w momencie, kiedy już był czerwony, no to te hity siadały mniejsze i to HP praktycznie mu przestawało schodzić naprawdę z czerwonego do zera. Zbicie go to nie jest takie proste, dlatego tutaj obstawiam, że ten 1 000 000 HP jest dość realny, no bo jeśli tam leczył się za 950k, zostawało mu 50k HP, natomiast bardzo rosły mu rezisty, no to żeby zbić to 50 HP, to trzeba się było mimo wszystko jeszcze trochę naprodukować. No i tak naprawdę jeśli chodzi o ataki, no przecież, jeśli chodzi o mechaniki bossa, z których korzysta i które są bardzo istotne w kontekście walki z samym bossem, no to na pewno jest to, że bardzo często zmienia target.
więc trzeba go pilnować na pewno Exetą dobrze. 2. Potrafi on rzucić Feara na blokera, więc w momencie, kiedy więc bloker generalnie powinien mieć pod sobą firebombę, żeby nie dostawał Feara, no bo ten Fear jest na tyle mocny, że wybiega automatycznie na drugą stronę wyspy, w międzyczasie gubiąc target na Morshabala, który przerzuca się na kogoś innego, szybko biega, no i generalnie robi się w tym momencie zamieszanie, także na pewno co będzie istotne to firebomba pod tyłkiem blokerów, bo ten Fear tutaj potrafi namieszać. A co jeszcze ciekawsze, na bardzo niskim poziomie HP zaczyna uciekać. I nawet na streamie w trakcie walki była sytuacja, w której miał już bardzo mało życia, rzucił Feara na Knighta i uciekł, więc to też trzeba mieć na uwadze. Także jeśli chodzi o takie dodatkowe faktory tutaj podczas szykowania strategii do walki z bossem. Jeśli chodzi o samą strategię, no to chyba na ten moment boss został pokonany na Gentebrze i Reynobrze, czyli dwóch brazylijskich serwerach. Na obu gra Veilor. I zwłaszcza walka na drugim serwerze tutaj już sporo nam mogła powiedzieć, no bo na Reynobrze najwyższy poziom to jest około 800, więc ten boss tak naprawdę nie jest jakiś hiperturbo trudny do zabicia, skoro serwer, na którym najwyższe levele to 800 bez większego problemu go zabił. Co ciekawe, tutaj jeszcze co zauważyłem podczas walki na Reynobrze, to to, że gdy cały team opuścił pokój, gdy boss był na czerwonym HP, w momencie jak wrócili do tego pokoju, boss nadal był na czerwonym HP, czyli nie wyleczył się podczas nieobecności teamu w pokoju. Także tak naprawdę jeśli walka nam się przeciągnie, to nawet mając bossa na red HP możemy sobie spokojnie skoczyć na refill, powiedzmy. Nazwijmy to tak. No i w obu przypadkach najskuteczniejszą strategią okazało się ustawienie bossa w prawym górnym rogu pokoju za filarem, tak aby Knight spokojnie mógł sobie stać na skos do bossa, a ten nie leczył się na nim ze swoich beamów. Natomiast shooterzy stali mniej więcej na wysokości na środku, jeśli chodzi o wysokość pokoju na samym środku, natomiast całkowicie przy prawej krawędzi zestakowani wszyscy na jednym czy dwóch stakach, tak aby po pierwsze nie dostawać obrażeń, przede wszystkim nie dostawać obrażeń od pokoju. Co ważne, mówiąc o atakach też pominąłem bardzo istotną kwestię. Najmocniejszym atakiem bossa, który okazał się, znaczy może nie najmocniejszym, ale atakiem, który okazał się najbardziej śmiertelny, jest lodowy łańcuch, który rzuca. Łańcuch przenosi się po graczach, którzy stoją kratkę przy kratce i zaczyna się od blokera zawsze. Jeśli łańcuch między graczami zostanie przerwany, czyli jest kratka odstępu, no to nie poleci dalej. No natomiast obrażenia jakie zadaje to jakieś 5000 w górę, bardzo możliwe, że im dalej stoi osoba, która obrywa tym łańcuchem, tym dostaje większe obrażenia. Prawdopodobnie tak jest, bo widziałem, że bloker dostawał między 4 a 5 tysięcy, natomiast ci, którzy stali gdzieś tam dalej, potrafili dostać nawet za 8. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o całą strategię, to jest wszystko. Ustawiamy się po prawej stronie pokoju, boss za filarem, natomiast shooterzy na staku. No i oczywiście, jeśli mamy zielony timer, no to pompujemy damage. Jeśli zielony timer się kończy, no to przestajemy bić, po to, że ktoś gdzieś przez przypadek nie uderzył bossa na czerwonym timerze, żeby po prostu niepotrzebnie nie zmieniał swojej formy na bardziej wkurzoną. Jeśli boss zamieni się w Furious Morshabala, to po prostu przestajemy go bić, ponieważ nie chcemy obrywać kosmicznego damage'u, ewentualnie jakieś tam pojedyncze ataki możemy w niego wrzucać, bo może być też tak, że jeśli w ogóle nie będziemy bić go w formie Furious Morshabala, to boss się uleczy do fulla. To jeszcze nie zostało sprawdzone, więc pewnie
miarę jak kolejne bossy będą się pojawiać na kolejnych serwerach, no to prawdopodobnie prędzej czy później taka teza też zostanie tutaj potwierdzona. Oprócz tego, jeśli chodzi o taktykę, no to w momencie, kiedy boss ma już bardzo mało HP, no to 2 dodatkowych knightów powinno go zablokować, tak aby nie był w stanie zacząć uciekać. Oczywiście wokół knightów rzucamy firebomby, tak żeby nie mogli dostać Feara, a przynajmniej jak go dostaną, żeby na nich nie zadziałał. No i też knajci powinni się zmieniać w zależności od tego, ile mają na sobie staków. Jeśli staki na blokerze dochodzą już do wartości maksymalnej, czyli do 20, no to powinien się zmienić z innym knajtem, tak aby jego staki się w międzyczasie zredukowały, natomiast żeby rosły temu, który obecnie bloczy, tak aby nigdy nie bloczył go knight, który ma w danym momencie 20 staków na sobie. No i jeśli chodzi o samą walkę, to wydaje mi się, że to jest już wszystko. Oczywiście każdego na pewno najbardziej interesuje lot z bossa, a ten, no ja osobiście jestem rozczarowany, bo ubito go na razie 2 razy, 2 razy wypadł full green demon set, który tak naprawdę, no nie wnosi za wiele do gierki. Jest to bardziej ciekawostka. Itemy są marne, bo to jest tak naprawdę demon set oraz bany slippersy, które mają zmienione kolorki z czerwonego na zielony. Itemy, no tyle, że itemy są klasy 4, bo są rzadkie. No, aczkolwiek skoro za każdym razem wypada full set, no to przez jakiś czas tylko będą rzadkie tak naprawdę. Oprócz tego wypada Morshabal Mask, czyli tarcza, która podnosi poziom magiczny każdego z żywiołów. Oprócz tego wypada Morshabal Brain. Po zmianach lota, które Chipsoft wprowadził po ubiciu go na Gentebrze, wypada około 50 krystal coinów oraz Morshabal Essence, czyli itemek do Yasira, który możemy sprzedać za jakieś 3,2 kk. Oczywiście to, jakiego lota dostaniemy, a przynajmniej jeśli chodzi o ten Green Demon set, Braina i maskę, no to zależy oczywiście od udziału w walce, czyli ile damage'u wytankujemy, ile wyhealujemy, ile zadamy przede wszystkim prawdopodobnie obrażeń, to będzie główny faktor podziału lota. Początkowo tutaj Chipsoft, z tego co przynajmniej sami napisali na Tibia.com, testował nową mechanikę podziału lota, no natomiast okazała się failem i zostało to zmienione do standardowej. No i tak jak też wspominałem wcześniej, udział w walce z bossem zostaje zresetowany w momencie, kiedy opuścimy pokój z bossem. I po ponownym wejściu nabijamy sobie obrażenia i tak dalej i udział w walce z bossem od nowa. No i tak jak naprawdę jest to wszystko, co przygotowałem w tym filmie. Naprawdę spędziłem sporo czasu, bo uwierzcie, że nie jest łatwo rozkminić i wyśledzić mechaniki tylko na podstawie nagrania ze streama, które oglądamy. Mimo spowalniania nagrania do 0,25 czasami ciężko jest tak naprawdę zorientować się, co się tak naprawdę wydarzyło, zwłaszcza kiedy przede wszystkim nie mamy tutaj server logu, który też bardzo dużo byłby nam w stanie na pewno powiedzieć o samych mechanikach bossa. Na pewno w miarę czasu, kiedy kolejne bossy będą pojawiać się na różnych serwerach, to będziemy wiedzieć o bossie coraz więcej, o jego mechanikach, które tu działają, będziemy wiedzieć coraz więcej. No natomiast tak jak wspominałem, boss początkowo na pewno na Gentebrze, kiedy tak naprawdę został pierwszy raz pokonany, wydawał się mega ciężki, mega trudny, no natomiast w momencie, kiedy serwer, na którym są maksymalnie 800 levele, był w stanie go pokonać, no to już mocno zmienia spojrzenie na samego bossa. Oprócz tego, jeśli chodzi o ciekawostki, to na Gentebrze Morshabal zabił 217 osób w formie Enraged 81, Furious 63, natomiast jako zwykły Morshabal 73 osoby.
Natomiast na Reynobrze, kiedy już ludzie wiedzieli, z czym to się je, jak to działa, no to w formie, no to zabił już tylko 79 osób. Oczywiście mogły to być po kilka razy te same osoby. W normalnej formie zabił tylko 6 osób, czyli już wiemy, że nie zadaje tutaj jakichś mega kosmicznych obrażeń, jeśli chodzi o normalną formę. W formie Furious zabił 4 osoby, czyli to by oznaczało, że bardzo dużo osób na Gentebrze mogło paść właśnie z odbijanych obrażeń, a nie z jako tako zadawanych przez bossa. No i w formie Enraged zabił 69 osób na Reynobrze, tutaj największe żniwo, także prawdopodobnie nie widziałem tego gdzieś na nagraniu i tak dalej, ale prawdopodobnie poleciał ten lodowy chain, który po prostu zone-shotował tutaj większość shooterów. No ale to już tylko jako taka ciekawostka, jeśli chodzi o same statystyki bossa. Na dzień dzisiejszy został pokonany, tak jak wspomniałem, na 2 serwerach. Z tego co wiem, chyba jeden serwer w międzyczasie sfailował, w sensie nie dał rady zabić bossa. No i tak naprawdę to wszystko. Dajcie oczywiście znać, co wy sądzicie, co wy byliście w stanie ewentualnie odczytać, zobaczyć na tych nagraniach, ewentualnie co przewidujecie, jak która mechanika ewentualnie może jeszcze działać, czy tam gdzie ewentualnie ja mogę się mylić, no bo tak jak mówię, to jest wszystko, co udało mi się na podstawie tylko nagrań wywnioskować, nie mam na to jakiegoś specjalnego potwierdzenia i tak dalej, więc na pewno temat bossa będę jeszcze obserwował, no i oczywiście na Celeście cały czas czekamy, aż się pojawi i myślę, że wtedy będę w stanie też już coś nieco więcej na jego temat powiedzieć i też zobaczymy, jak Celeście pójdzie walka z bossem. Oczywiście, jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, no to zachęcam do subskrypcji. Jeśli film się podobał, no to zostawcie łapę w górę. No i zapraszam oczywiście na streamki na Twitcha, Twitch TV Wujek Gracel. I dzisiaj się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.